Witajcie. Kto odpowiada za ceny polskich mieszkań? Ruszamy ze śledztwem. Zapraszam Was na wyjątkową audycję, w której wspólnie wyruszymy na poszukiwanie winnych. To nie jest zwykły program, to śledztwo, w którym to Wy odegracie rolę detektywów. Waszym zadaniem będzie wskazanie odpowiedzialnych za sytuację na polskim rynku nieruchomości, a ja dostarczę Wam niezbędne informacje, które pomogą dotrzeć do sedna sprawy. W tym dochodzeniu możecie poczuć się jak prawdziwi specjaliści z Archiwum X, analizujący tajemnicze sprawy sprzed lat. Razem zanurzymy się w historię oraz teraźniejszość, by zrozumieć, jak kształtowały się podaż i popyt na mieszkania w Polsce. Przeanalizujemy decyzje polityczne, zmiany gospodarcze i inne czynniki, które mogły wpłynąć na galopujące ceny. Zachęcam Was do oglądania, komentowania i dzielenia się wynikami Waszych śledztw pod filmem. Czy znajdziemy winnego? Czy może lista podejrzanych będzie długa? Wszystko zależy od Was. Zapraszam do oglądania. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał. Pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Spójrz sobie na playlistę dla wspierających. Będzie nam miło, jeżeli zostaniesz naszym patronem na Patronite i pozwolisz rozwijać jeszcze ten kanał. Bardziej wystarczy wejść na Patronite i wpisać Tomasz Lebiedź. A jeśli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, zajrzyj na stronę cement24.pl. Zanim przejdziemy do szczegółów, kilka kluczowych założeń. Na początek, wybaczcie, ale w dzisiejszej audycji pozwolę sobie na pewne uproszczenia. Nie będę zagłębiać się w drobiazgi, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, zależy mi na jasnym i czytelnym przekazie, a nie gubieniu się w szczegółach, po to, żebyście mogli lepiej zrozumieć całą sytuację. Po drugie, szczegółowe analizy tych zagadnień znajdziecie w innych materiałach na naszym kanale. Dziś chodzi o to, żebyście mogli połączyć kropki i zobaczyć pełniejszy obraz. Weźcie też pod uwagę trójkąt wpływów: władza, sprzedający, kupujący. Dla uproszczenia załóżmy, że cała sprawa rozgrywa się w tym trójkącie. Jego wierzchołki to władza, zarówno ustawodawcza, jak i wykonawcza. Przy czym jest to władza zarówno na poziomie krajowym lub lokalnym. Sprzedający to zwykli obywatele sprzedający mieszkania, ale też deweloperzy, inwestorzy różnego kalibru, a kupujący, w tym przypadku skupimy się na osobach, które kupują mieszkania dla siebie na własny użytek, bo chcą tam mieszkać i żyć. Owszem, istnieją także inni kupujący, tacy jak inwestorzy, fliperzy czy fundusze itp., ale w tej audycji zajmiemy się nimi jedynie pobieżnie. Na koniec ważne założenie. W tej analizie nie będę wskazywać, która konkretna partia odpowiada za dane ustawy. Dlaczego? Bo obejmujemy cały okres od transformacji ustrojowej, a w tym czasie rządziły partie, których już nie ma. Co więcej, wiele rozwiązań było wspieranych zarówno przez rządzących, jak i opozycję w danym momencie. Dlatego skupimy się na procesach, a nie politycznych szyldach. Zapraszam Was do wspólnego odkrywania mechanizmów, które przez lata kształtowały polski rynek nieruchomości. Wątek pierwszy. Ceny gruntów, a ceny mieszkań. Co zrobiono, aby zwiększyć podaż? Nie odkryjemy Ameryki, mówiąc, że ceny mieszkań są ściśle powiązane z kosztami gruntów. To truizm, że cena każdego dobra zależy od jego podaży, a jej zwiększenie przy stałym popycie prowadzi do spadku cen. Proste? Teoretycznie tak. W praktyce jednak sytuacja wygląda znacznie bardziej skomplikowanie. Zanim przejdziemy do meritum, jak i czy władze centralne i lokalne przyczyniły się do zwiększenia dostępności gruntów budowlanych, czy podjęto wystarczające kroki, aby ułatwić proces inwestycyjny, czy wręcz przeciwnie, mnożono przeszkody. Co zrobiono, aby przyspieszyć przekształcenie gruntów rolnych na budowlane, usprawnić planowanie przestrzenne, czy ograniczyć biurokrację przy wydawaniu pozwoleń? Czy były jasne i skuteczne regulacje? Przecież, aby zacząć budowę domu mieszkalnego, w uproszczeniu, trzeba posiadać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia takiej budowy.
Aby móc to zrobić, działanie to musi być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy. Obecnie wprowadzane są też plany ogólne, ale do nich wrócę w dalszej części audycji. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem lokalnym i urzędnik w zasadzie nie ma prawa odmówić wydania pozwolenia na budowę, jeśli jest to wystąpienie zgodne z postanowieniami tego planu. A niektóre obiekty można też budować na zasadzie zgłoszenia, jeżeli to, co robisz, jest zgodne z postanowieniami tego planu i urzędnik tak naprawdę ma niewiele do gadania. Jednak, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, urzędnik wydaje decyzję o warunkach zabudowy. I mimo, że sposób wydawania tej decyzji jest regulowany przepisami, to tak naprawdę w praktyce jest to decyzja mocno uznaniowa. Można dać ci jakieś warunki zabudowy albo odmówić i tak specjalnie wcale ten urzędnik nie musi się tłumaczyć. To oczywiście uproszczenie, ale było na tym kanale wiele audycji o decyzjach o warunkach zabudowy, nie będę się tutaj powtarzać w szczegółach. No i teraz zastanówmy się, kiedy urzędnik ma prawdziwą władzę. Czy wtedy, gdy jego działanie polega po prostu na obowiązku zatwierdzenia twojego wniosku, czy też wtedy, gdy twój los zależy od jego decyzji? Jak to zatem było z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego? Skąd się wzięły w ogóle decyzje o warunkach zabudowy? I czy te decyzje o warunkach zabudowy są powszechne? No i historia jest taka, że podczas komunizmu odziedziczyliśmy jakieś plany zagospodarowania przestrzennego, ale one, tak szczerze mówiąc, nie zawsze miały sens, nie zawsze przystawały do tego, co oczekiwała nowa Polska, nowa epoka, nowa gospodarka, więc po prostu te plany trzeba było zmieniać i podjęto taką uchwałę, że mają wejść nowe plany zagospodarowania przestrzennego, a te plany uchwalane wcześniej przed wprowadzeniem takich ustaw po prostu stracą ważność z jakimś dniem. Jednak gminy bardzo ogawo, można powiedzieć delikatnie, przystępowały do uchwalania tych nowych planów. Wejście przepisów przekładano z roku na rok i w końcu w marcu 2003 roku uchwalono ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie od 1 stycznia 2004 roku. I w tej ustawie powiedziano, no w uproszczeniu, no tam wiele różnych rzeczy, ale powiedziano, że jeżeli tam gdzieś nie ma tego planu zagospodarowania przestrzennego, tego nowego, według nowych przepisów zrobionego, no to można będzie się budować na podstawie tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy. Wtedy, kiedy ta ustawa wchodziła w życie, to mniej więcej 25% terenów w Polsce było objętych tymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To znaczy, że większość terenów nie miała określonych zasad, co tak naprawdę utrudniało inwestycje. Więc rozwiązanie z tymi decyzjami o warunkach zabudowy zostało wprowadzone jako taki plasterek, który miał tymczasowo stanowić rozwiązanie ratujące przed całkowitym paraliżem budowlanym, który mógłby nastąpić w Polsce. Miało być tymczasowo, a minęło już 20 lat. Mamy rok 2025 i ciągle działające decyzje o warunkach zabudowy. Oczywiście część przedsięwzięć została nawet dobrze zbudowana dzięki tym decyzjom o warunkach zabudowy, ale tak naprawdę powszechne wydawanie WZT doprowadziło do takiego chaotycznego rozwoju przestrzennego, takiego urbanistycznego rozlewania się miast, do braku spójności urbanistycznej, do sporów sąsiedzkich, do problemów z budową, doprowadzeniem infrastruktury, no bo odległości między budowami czasami były bardzo duże, mimo teoretycznie obowiązującego tak zwanego dobrego sąsiedztwa. A ponieważ te WZ-ki były takim naprawdę elastycznym narzędziem i mocno uznaniowo było one wydawane, no to doprowadziły one do niespójności systemu planowania przestrzennego w Polsce i mogły stać lub może nawet stały się potencjalnym źródłem korupcji.
Nadal w wielu gminach, nawet w samej Warszawie i to w jej centralnych rejonach, nadal nie ma pełnego pokrycia terenu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zastanówcie się nad tym. Czy przez ponad 20 lat faktycznie niemożliwym było stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy lub jej części? Czy tłumaczenie się przez ponad 20 lat brakiem pieniędzy ma jakikolwiek sens? Czy jest sens istnienia gminy, która nie jest w stanie przez ponad 20 lat uchwalić swojego podstawowego prawa miejscowego, tego miejscowego planu, ponieważ rzekomo jej na to nie stać? Kto jeszcze może być zainteresowany brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Czy to trudno zauważyć, że na braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potrafią skorzystać czasami zarówno sprzedający, jak i inwestorzy, jeszcze może ktoś inny? Pomyślcie sami, kto? Gwoli sprawiedliwości w 2023 roku weszła zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym, która wraz ze związanymi z nią rozporządzeniami wprowadza pojęcie planu ogólnego, zasady wyznaczania stref zabudowy oraz zapotrzebowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Zgodnie z tymi nowymi przepisami od 1 stycznia 2026 decyzję o warunkach zabudowy można będzie wydać wyłącznie na tereny przewidziane pod budownictwo w planie ogólnym. Jeżeli nie będzie tego planu, to nie będą wydawane WZ-ki. Ważność tych nowych WZ-ek będzie ograniczona w czasie, ale stare WZ-ki będą ważne bezterminowo. Jednym z celów tych przepisów jest unikanie rozproszonej zabudowy i wynikających z tego problemów z budową infrastruktury. Jednym ze skutków będzie to, że tereny, na które dziś można by dostać WZ-kę, takiej decyzji nie otrzymają po 1 stycznia 2026 roku, jeżeli nie będą ujęte w tym planie ogólnym jako tereny możliwe pod zabudowę, a wiele z nich po prostu nie będzie. Albo może tego planu ogólnego nie być z jakiegoś powodu. Szczegółowo mówiłem o tym w kilku audycjach na naszym kanale, link podepnę w komentarzu. Planowanie przestrzenne planowaniem przestrzennym, ale też ważna jest w ogóle sama podaż ziemi budowlanej. I ta podaż oczywiście z jednej strony zależy od tego, co wynika z ustawy o planowaniu przestrzennym, o czym mówiłem wcześniej, ale też od tego, czy właściciel tej ziemi chce ją udostępnić innym ludziom pod budowę, albo czy się sam chce na niej budować. Co to znaczy udostępnić? Na przykład sprzedać tę ziemię, przekazać w dowolnej formie. I pomyślmy sobie, kto jest właścicielem ziemi w Polsce. Na przykład jest jakaś ziemia w zasobach państwowych, czy też w zasobach gmin, samorządów. Na koniec 2023 roku, to są ostatnie dane, nie ma nowszych, powierzchnia gruntów, które znajdowały się w zasobie gminnym i były przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, wynosiła 24,4 tysiąca hektarów. Grunty przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne stanowiły aż 75,8% spośród nich. W miastach to było 64%, a na obszarach wiejskich 95,5%. Z ogólnej powierzchni gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 48% stanowiły grunty uzbrojone, z czego 62,5% znajdowało się w miastach. Co to jest 24 tysiące hektarów? Wyobraźcie sobie, jak to jest dużo. Hektar to jest taki plac 100 metrów na 100 metrów albo 50 metrów na 200 metrów. Ile mieszkań można zbudować lub ile domów jednorodzinnych na takiej działce? No oczywiście w zależności od tego, co wynika z miejscowego planowania przestrzennego, czyli dopuszczonego rodzaju zabudowy, wysokości, intensywności itd., to można wybudować czy to ileś domów, czy w ogóle kilkaset mieszkań. Patrząc się tak na to tych terenów jest sporo. A ile tych gruntów w różnej formie przekazały gminy inwestorom w 2023 roku? Niecałe 700 hektarów.
Policzcie sobie te proporcje. Tę ziemię przekazywano zarówno inwestorom indywidualnym, osobom fizycznym, jak i deweloperom, trochę spółdzielniom. No, była ona przekazywana, ale w jakiej proporcji? Niecałe 700 do 24 tysięcy. Dlaczego gminy nie pozbywają się tej ziemi budowlanej? Dlaczego ją mają? Dlaczego jej nie puszczają w ruch? Czy uważają, że ta ziemia jest tak cenna, jest takim majątkiem? Same nie budują, albo jeżeli budują, to nie budują dużo, a innym nie dadzą. O co tu chodzi? Kolejną grupą właścicieli to są osoby fizyczne po prostu posiadające ziemię. No, oczywiście to mogą być też jacyś przedsiębiorcy, którzy posiadają tę ziemię, ale skupmy się na osobach fizycznych posiadających ziemię. I dlaczego te osoby nie wszystkie chcą sprzedawać ziemię, która mogłaby być zabudowana? No, po pierwsze, na przykład grożą im tak zwane renty planistyczne, takie popularne powiedzenie, określenie renta planistyczna, czyli konieczność zapłacenia jakiegoś określonego w uchwale gminy procentu wzrostu wartości tej ziemi, jeżeli sprzedaż następuje w ciągu 5 lat od tego, gdy wprowadzono nowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy go zmieniono i skutkiem tej zmiany ta ziemia zyskała na wartości. Co powoduje takie ustawienie opłaty? No to, że ludzie niechętnie sprzedają tę ziemię w ciągu 5 lat i nie puszczają tej ziemi w obrót. To jest jedno zachowanie. Drugie, czasami bywa, że taki właściciel indywidualny ma na przykład 5 hektarów ziemi i to jest na przykład ziemia pod budownictwo, załóżmy jednorodzinne. I taka działka kosztuje kilkaset tysięcy złotych, jedna sztuka. I tych działek może wydzielić na przykład 50 na tej ziemi swojej. To przykładowe zupełnie liczby. No to jeżeli taka działka kosztuje kilkaset tysięcy, on do tej pory tak sobie średnio zarabiał, ale w zasadzie jak sprzeda taką działkę, to będzie mógł żyć sobie jak panisko rok czy dwa. No to po co ma dzielić tę ziemię i sprzedawać na jakieś działki, jak on sprzeda jedną działkę i potem będzie sobie czekał rok czy dwa. A jeszcze z drugiej strony ciągle jest niejasne, czy on będzie musiał zapłacić podatek VAT, jak podzieli te działki, czy nie. Przypominam, że w ogóle, jeżeli się dziwicie, są audycje na tym kanale, to sprzedaż ziemi budowlanej objęta jest podatkiem VAT. To, że ludzie nie płacą podatku sprzedając działki, wynika tylko z tego, że są uznawani jako osoby prywatne sprzedające, nie jako przedsiębiorcy. Ale jeżeli nawet nie są przedsiębiorcą, a sprzedają kilka działek, mogą mieć problem, bo mogą być nagle uznani za przedsiębiorcę i wtedy ta ich sprzedaż będzie obciążona VAT-em. Nie będę rozwijał tego tematu, jest to ciągle problem. Ale też działa co? Właśnie to, co powiedziałem, chomikowanie ziemi dla siebie na przyszłość, dla przyszłych pokoleń. No i jest rezultat taki. Masz ziemię, która jest ziemią budowlaną i masz te 5 hektarów, ale te 5 hektarów będziesz sprzedawać i twoi potomkowie w podziałeczce co 2 lata przez najbliższe 100 lat. A teren ten powoli się zabudowuje. Trzeba tam było wprowadzić drogi, całą infrastrukturę i to po prostu kosztowało. A jaki płacisz podatek od posiadania takiej ziemi? No praktycznie żaden, albo niewielki. Tak to niestety wygląda. Do tego podatku jeszcze wrócimy za chwilę. Żeby być sprawiedliwym, no to od razu też powiem, że w tej nowej propozycji takiej zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym przedstawionej przez pana ministra Paszyka i zapowiedzianej, że to wejdzie pod obrady rządu w pierwszym kwartale 2025, zobaczymy, no to planowana jest zmiana polegająca na tym, że ma być ograniczona, a czy właściwie raczej wprowadzone dwuletnie moratorium na pobieranie tej opłaty planistycznej. Lepsze to niż nic, ale dlaczego tylko dwuletnie ograniczenie? Czy jeżeli w gminie uchwala się nowy plan zagospodarowania przestrzennego, w ramach którego uwalnia się pod budownictwo nowe tereny, przeszkadza w jakiś sposób osobom, które mają tereny budowlane, które są przeznaczone pod budowę w starym jakimś planie, w tej samej gminie i nagle dochodzą im nowi konkurenci,
którzy mogą sprzedawać ziemię. Zastanówcie się, jak w tym kontekście działa ta renta planistyczna. Wielu też mówi oczywiście, że ta renta planistyczna to ma zrekompensować gminie koszty uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale tak naprawdę nawet w opracowaniu rządowym, które jest związane z tym pomysłem nowej ustawy, jest napisane, że w zasadzie te pieniądze pobierane z tych opłat są nieistotne, bo w większości te opłaty nie są płacone, gdyż sprzedający przeczekują dany okres. To tak naprawdę skutkuje tym, że gmina nie dostanie tej opłaty, nie zarobi również na podatkach od nowych mieszkańców, a przez 5 lat ziemia leży odłogiem. Bo teraz oczywiście będzie to 2-letnie moratorium. Albo i nie będzie, bo to jest dopiero projekt ustawy. W tym samym projekcie ustawy powrócił temat ochrony ziemi rolnej w miastach i tutaj znów już po raz drugi wraca, co najmniej po raz drugi wraca pomysł na to, żeby z mocy ustawy wszelkie tereny rolne, które teraz są w granicach miast, a ich jest naprawdę dużo, w różnych miastach, w niektórych jest to nawet kilkadziesiąt procent powierzchni miasta, stały się zwolnione, odrolnione w tak uproszczeniu mówiąc. Ale ten pomysł był jeszcze za rządów PiS-u. Rząd zresztą, ten pisowski, taki miał pomysł, to wprowadzał przy zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. I co się stało? Pomysł utrącono gdzieś w komisjach sejmowych. Jak sądzisz, komu na tym zależało? Kolejnym problemem podaży tańszych mieszkań jest, można powiedzieć, monokultura deweloperska na rynku budownictwa wielorodzinnego. Dlaczego mówię o tej monokulturze? Bo jak się spojrzycie na dane, to budownictwo spółdzielcze, zakładowe, to praktycznie są nieistniejące budownictwa. Budownictwo społeczne też jak na razie nie jest jakoś szczególnie istotnym elementem naszego budownictwa. Owszem, możecie mówić, że spółdzielnie były fatalne, ja się zgadzam. W pewnym momencie idea spółdzielczości została w Polsce wynaturzona, ale tak naprawdę spółdzielnie istnieją od końca XIX wieku. Budowały bardzo dobrze przed wojną, budowały też niektóre bardzo dobrze po wojnie. Wiele osiedli, domów jednorodzinnych, nawet za socjalizmu, powstawało w ramach spółdzielni, które się potem uwłaszczały. I były to takie małe spółdzielnie. Ta spółdzielnia w jakiś sposób dostawała od gminy jakąś ziemię. To słowo dostawała to jest, powiedzmy takie w cudzysłów należy wziąć, ale też potem organizowała cały proces budowlany. Czasami uczestniczyli w nim sami spółdzielcy. Ja nie chciałbym, żeby teraz wróciły czasy, kiedy każdy profesor, każdy chirurg miesza beton w betoniarce, ale też to one zatrudniały bezpośrednio wykonawców. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś buduje w systemie deweloperskim, to przecież deweloper musi zarobić. To jest przedsiębiorca, to jest naturalne i nienaganne, że on zarabia. Ale on też musi w jakiś sposób wejść w posiadanie ziemi, musi zapłacić wykonawcom i dostawcom towarów. Zazwyczaj też płaci generalnemu wykonawcy. Czasami sam jest generalnym wykonawcą, ale bardzo często płaci generalnemu wykonawcy, ponosi jakieś koszty finansowe, koszty projektowe. To jest mniej więcej to. I ma jakiś narzut, tę swoją większą lub mniejszą marżę deweloperską. W takiej formie budownictwa spółdzielczego to po prostu cały ten element tej marży deweloperskiej odpada. Bo przecież ci spółdzielcy nie będą sami siebie obciążali dodatkowym kosztem. To jest irracjonalne, jeżeli to oznacza, że taka budowa byłaby tańsza. Ale jej nie ma. Oczywiście powiedziałem Wam wcześniej o tych budowach, gdzie ludzie zbierali się, budowali sobie osiedle domów jednorodzinnych, ale żeby ci ludzie się zebrali, to ktoś ich musiał zorganizować, zebrać. Ktoś musiał im pomóc stworzyć taką spółdzielnię, a potem to już jakoś szło. Teraz niestety nie ma animatorów, którzy by pomagali tworzyć takie spółdzielnie, a prawo spółdzielcze jest. To jest wzorzec, według którego można budować, ale można powiedzieć, że niewiele chce osób się w to włączyć, bo po prostu nie ma animatorów, którzy by ten ruch animowali. I jest też całe odium ciążące na spółdzielniach i wiele osób ma wyobrażenie o spółdzielniach takie, jakie wynieśli z serialu Alternatywy 4.
Nie miejcie wrażenia, że gloryfikuję spółdzielczość. Chcę jedynie pokazać, że jest wiele innych modeli budowania budynków wielorodzinnych niż model deweloperski. A komu zależy na tym, żeby istniał głównie ten model? Deweloperom oczywiście, ale komu jeszcze? Zachęcam do śledztwa. Teraz przejdę do kolejnego tematu, czyli problemów z naszymi politykami, a właściwie z ich populizmem, z akcjami pozorowanymi lub też ze straszeniem albo z brakiem odwagi wśród polityków, a straszeniem to nie polityków, tylko nas, społeczeństwa. W 2023 roku zaczęto mówić: Boże, ludzie spekulują na rynku pierwotnym, kwitnie handel umowami rezerwacyjnymi albo umowami deweloperskimi, cesjami. Należy to zwalczać. No i zabrano się za zwalczanie. Okrzyknięto, że są jacyś winowajcy i oni się nazywają fliperami lub inwestorami, bo przecież są również lansowane tak zwane flipy na pierwotnym. No i co zmieniono? Po pierwsze, postanowiono, że nie dokonuje się przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z umowy rezerwacyjnej. No chyba, że ta osoba będzie zaliczana do pierwszej albo drugiej grupy podatkowej, o której mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn, czyli po prostu będzie w jakiś sposób naszym dość bliskim krewnym lub innym bliskim członkiem naszej rodziny. Wprowadzono też utrudnienia w tak zwanym dokonywaniu cesji umów deweloperskich, czyli tych jakichś takich wyższego stopnia umów, kolejnej umowy, jeżeli była zawierana rezerwacyjna, to po niej jest deweloperska lub na przykład od razu jest deweloperska. No i wprowadzono też ustawowe ograniczenia, które powiedziały, że cesja umowy deweloperskiej może dotyczyć nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i to dokonywana może być, jeżeli w okresie 3 lat poprzedzających przeniesienie tych wierzytelności nie zostało dokonane przez tego zbywającego przeniesienie takiej wierzytelności wynikającej z innej umowy deweloperskiej, ale też w tej ustawie napisano tak: przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z umowy deweloperskiej z naruszeniem tych wcześniej wspomnianych przeze mnie warunków nie stanowi to przesłanki do stwierdzenia nieważności tego przeniesienia. Potraficie zrozumieć, co z tego wynika? Dlaczego wprowadzono tak dziwny przepis? No i jeszcze dla bardziej dociekliwych, tu jest mowa o umowie deweloperskiej, a ta umowa deweloperska z definicji zawierana jest pomiędzy deweloperem a jakąś osobą fizyczną, która chce kupić jakieś mieszkanie czy jakiś dom jednorodzinny, to co tam deweloper ma do zaoferowania. A wielu tych fliperów, czy też tych inwestorów, którzy kupowali u deweloperów pakiety mieszkań, rezerwowali sobie pakiety mieszkań, działali i działają oni jako przedsiębiorcy. Wobec tego oni w ogóle nawet z tym deweloperem nie podpisują umowy deweloperskiej, bo nie mogą. Bo jak powiedziałem, oni są przedsiębiorcą, a umowa deweloperska dotyczy stosunku deweloper i zwykły konsument, osoba fizyczna, a nie dotyczy stosunku deweloper-umowa z osobą, która handluje nieruchomościami. Czy ten przepis zatem nie wydaje Wam się częściowo chociaż martwy? No ale też w 2023 roku publiczność zauważyła, że wiele osób kupuje lub też można powiedzieć kupowało mieszkania tak jak sztabki złota i po prostu mając nadmiar gotówki gdzieś tam pędziły, kupowały 5, 10, 20 mieszkań. No i to jest skandal, bo to jest jakaś już w ogóle spekulacja, która zdejmuje mieszkania z rynku, bo te osoby nawet nie puszczą tych mieszkań w wynajem, co faktycznie miało miejsce, tylko trzymają je niewykończone jako ochronę swojego kapitału lub też jako po prostu środek inwestycyjny, mając zamiar zarabiać na zwyżce cen tych mieszkań. To jest prawda, takie zachowania były. Jakie znaleziono na to rozwiązanie? Dokonano zmian w ustawie i zmieniono przepis dotyczący, wprowadzono w zasadzie, że w przypadku
Gdy kupujący nabywa co najmniej 6 lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości, i teraz uwaga, w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług lub udziały w tych lokalach, to od nabycia takiego 6. obiektu i każdego następnego zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6%. I teraz, nie wdając się w żadne dyskusje, czy to jest słuszny podatek, czy jest niesłuszny, to zobaczcie na to zdanie. W jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej. 6. lokal. To dlaczego ten ktoś ma kupować 6 lokali w jednej takiej nieruchomości, w jednym budynku? On kupi sobie to w kilku budynkach. W jednym 5, w drugim 5, w trzecim 5, razem kupi 15 i nie zapłaci tego, o czym powiedziałem, w innej inwestycji jakiejś. No a dlaczego na przykład deweloper ma 3 budynki sadowić na jednej działce? On każdy budynek będzie miał na innej działce i to nawet w ramach jednego osiedla będą 3 różne nieruchomości. Politycznie z pewnością osiągnięto cel, bo pokazano, walczymy z deweloperami. Ale czy praktycznie osiągnięto cel? Czyli tym celem prawdopodobnie było ukrócenie tego, co niektórzy uważają za spekulację, czyli kupowania pakietowo dużej liczby mieszkań. Czy to ukrócono? Moim zdaniem nie. Po prostu utrudniono takie działanie, ale politycy z pewnością otrąbili sukces. I teraz kolejny element populizmu. Wiem, że bardzo niepopularny i powiem to słowo podatek katastralny. Te 2 słowa straszą wszystkich, wybuchają dyskusje. Tylko że te dyskusje dotyczą czegoś, czego nie ma i nawet nie ma projektu podatku katastralnego. Mamy system taki, że ten system nie promuje ruchu ziemią, czy też nieruchomościami. On promuje posiadanie, bo od posiadania nieruchomości, nawet niewykorzystywanych na cele mieszkalne, czy też trzymanie gruntu na terenie, który jest przeznaczony pod budownictwo, a nie zabudowywanie tego gruntu, trzymanie go, tak nazwijmy, odłogiem, jest szkodliwe społecznie. Ale nic nie skłania właściciela takiego gruntu do sprzedaży tego gruntu. I teraz wróćmy na chwilę jeszcze do planów ogólnych. Już wcześniej powiedziałem, że przy uchwalaniu tych planów należy uwzględnić zapotrzebowanie na ziemię budowlaną przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe oraz uwzględnić istniejące już w danym momencie rezerwy, czyli na przykład ziemię niezabudowaną, która znajduje się w miejscach przeznaczonych w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo. I jeżeli nam wyjdzie na przykład, że w tej gminie jest przykładowo 1000 hektarów ziemi wolnej, niezabudowanej, a jest równocześnie zapotrzebowanie obliczone na 700 hektarów ziemi przeznaczonej pod budownictwo w przyszłości, no to wyjdzie na to, że w ogóle nie trzeba nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe udostępniać. No ale okej, jest 1000 hektarów, tylko to są hektary teoretyczne, bo nikt ich nie chce sprzedać. Może mają je ludzie prywatni, może je mają gminy, ale nikt ich nie chce puścić w obrót. No to jest podaż, czy nie jest podaż terenu? Jak uruchomić ten teren? Ja mogę przypuszczać, że zaraz wybuchnie ogromna dyskusja na temat tłamszenia prawa własności i w ogóle niszczenia ludzi podatkiem katastralnym, ale przecież to będzie dyskusja jałowa, bo kto powiedział, że ten podatek katastralny ma być niszczący jakąś staruszkę posiadającą willę, która chce w swoim domu dożyć ostatnich dni? To jakby działał taki podatek, to będzie zależało od tego, jak zostanie uchwalony i jeżeli zostanie uchwalony. Ale w zamian za taki podatek powinny zniknąć właśnie takie dziwne opłaty. W ogóle zostać pogrzebane, jak te renty planistyczne, jak niektóre opłaty adiacenckie i inne jakieś podatki, które czasami są po prostu bezsensowne, a dotyczą czy to posiadania, czy obrotu nieruchomościami. Tymczasem wydaje mi się, że
Politycy każdej opcji uwielbiają nas straszyć tym podatkiem i pokazywać, jak to oni bronią naszych interesów, nie prowadząc tego podatku. Nie wiem, mogę się mylić, tak więc pewnie napiszecie w komentarzach, że jesteście wrogami podatku katastralnego. Ja od razu na wszelki wypadek powiem, że nie jestem ani wrogiem, ani zwolennikiem, bo po prostu nie mam co oceniać, bo nie ma żadnego pomysłu na taki podatek. W ciągu ostatnich 35 lat były też różne programy, które miały wspierać budowanie mieszkań, czy w zasadzie głównie to one wspierały popyt. Był co prawda program ulgi podatkowej, który mówił w uproszczeniu o tym, że jeżeli wybudujesz jakieś mieszkanie i będziesz je przez ileś lat wynajmować, no to będziesz przez jakiś czas zwolniony z podatku dochodowego i wiele osób skorzystało, chyba 100 000 nawet osób z takiej możliwości ulgi podatkowej. Bo rozwiązanie było o tyle fajne, że ono tak naprawdę nie powodowało, że państwo musi skądś znajdować pieniądze i wydawać. Państwo po prostu rezygnowało z pobierania podatku dochodowego, a ludzie sami budowali i tworzyli substancję mieszkaniową, którą później komuś tam wynajmowali, na czym zresztą też mogli zarobić. Nie chcę wchodzić w szczegóły tej ulgi, bo już po prostu od dawna jej nie ma. Potem nastąpiła era kilku planów, w których zawsze dotowano kredyt w ten czy inny sposób. Były to programy polegające na dopłatach do rat, na obniżaniu rat kredytowej czy też odsetek. Były to programy polegające na dopłacaniu do wkładu własnego, lepsze lub gorsze. No ale jak się zakończył ostatni, no to, czyli ten zwany bezpieczny kredyt 2%, to sami widzieliście. Pytanie, kto według Was był beneficjentem tego programu? No oczywiście w jaki sposób byli ci, którzy dzięki niemu zyskali swoje pierwsze mieszkanie. Ale kto na nim skorzystał? Czy banki, które w zasadzie można powiedzieć miały pewny zysk z małym ryzykiem, czy bez ryzyka? Czy deweloperzy skorzystali, że napędzono ten popyt? Czy też ci, którzy sprzedawali mieszkania? Czy też ci, którzy kupili wcześniej, nazwijmy to tym brzydkim słowem, spekulacyjnie, czy też inwestycyjnie mieszkanie i nagle ich mieszkania zaczęły drożeć, no bo ten kredyt spowodował, że w ogóle mieszkania zaczęły drożeć? Zastanówmy się, jakie były zyski i straty z tego programu i czy to miało sens, kto na tym zyskiwał, dlaczego to wprowadzono, kto jest winny. Jeszcze nie tak dawno wiceminister tego już obecnego rządu, zresztą za tą wypowiedź podał się do dymisji, powiedział, że obowiązkiem państwa jest dbanie o ludzi inwestujących w mieszkania, bo właśnie mieszkania to jest u nas taki coś, co Polacy kochają inwestować i one nie powinny tracić na wartości. A teraz czas na Wasze śledztwo. Kto lub co stoi za tym, że nadal brakuje mieszkań? Dlaczego podaż mieszkań na rynku jest tak ograniczona? I najważniejsze pytanie. Kto czerpie korzyści z istnienia przepisów, które czasem wydają się wręcz absurdalne i niepotrzebne? To Wy jesteście tutaj detektywami. Przyjrzyjcie się faktom, poszukajcie powiązań i podzielcie się swoimi wnioskami. Może to biurokracja? Może ukryte interesy deweloperów, banków, instytucji finansowych? A może po prostu brak jasnej i spójnej polityki mieszkaniowej? Może chęć zdobycia głosu w wyborach? Zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod tym filmem. Wasze opinie mogą rzucić nowe światło na ten zawiły temat. A jeżeli interesujesz się nieruchomościami, to subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Możesz też zostać naszym patronem na Patronite. Wejdź na ten serwis patronite.pl i wpisz moje nazwisko, imię Tomasz Lebiedź, a znajdziesz mój profil. A jeśli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach, zajrzyj na stronę syben24.pl. Tak więc ruszajcie do akcji, piszcie w komentarzach, co według Was spowodowało, że przez tyle lat kuleje w Polsce mieszkalnictwo. A może ono Waszym zdaniem nie kuleje, no bo przecież zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Cześć, trzymajcie się.